tym filmie zobaczycie podsumowanie naszej 3-tygodniowej podróży po Chinach. Opowiemy o naszych doświadczeniach, atrakcjach, noclegach, jedzeniu i transporcie, a także podzielimy się przydatnymi wskazówkami, które mogą się przydać każdemu, kto planuje wyjazd do tego niesamowitego kraju. Wiza? Jeszcze kilka lat temu, żeby pojechać do Chin, potrzebna była wiza i trzeba było przejść przez sporo formalności. Dziś sytuacja jest znacznie prostsza. Obecnie obywatele Polski mogą podróżować do Chin bez wizy na okres do 30 dni. Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego powrotu. Co ważne, możesz wjechać do Chin wielokrotnie w ramach tej samej zasady, bez konieczności robienia przerw między wjazdami. Internet i aplikacje w Chinach. Przed wyjazdem do Chin, jeszcze w Polsce, zdecydowaliśmy się kupić kartę eSIM Jetpack Global z wbudowanym VPN. Dzięki temu mogliśmy w Chinach bez żadnych problemów korzystać z aplikacji i serwisów, które normalnie są tam zablokowane, takich jak WhatsApp, YouTube, Google, wyszukiwarka, mapy, tłumacz Google czy program pocztowy. Karta z pakietem 40 GB danych, ważnym przez 30 dni, kosztowała około $40, co okazało się bardzo wygodnym i bezstresowym rozwiązaniem na cały wyjazd. Warto bowiem pamiętać, że w Chinach nie działają popularne zachodnie aplikacje i serwisy, takie jak YouTube, Facebook, Instagram czy Google. Zamiast nich Chińczycy korzystają z lokalnych odpowiedników, które funkcjonują w ramach ścisłych ograniczeń i cenzury. Treści są moderowane, a niektóre tematy całkowicie blokowane. Ma to jednak ciekawy wpływ na codzienne życie. Brak powszechnego dostępu do globalnych mediów społecznościowych sprawia, że ludzie częściej wychodzą z domów, spotykają się na żywo i spędzają czas razem. W parkach, na ulicach, na targach czy przy stoiskach z jedzeniem. Dzięki temu miasta tętnią życiem, a na każdym kroku widać Chińczyków rozmawiających, śmiejących się i cieszących się wspólnym czasem. Aplikacja Alipay. To jedna z najważniejszych aplikacji płatniczych w Chinach. Używa się jej praktycznie wszędzie. W sklepach, restauracjach, metrze, taksówkach, na ulicznych straganach. Warto zainstalować ją przed wyjazdem i połączyć z kartą płatniczą. W Chinach niemal nie używa się gotówki. Większość płatności odbywa się przez Alipay lub WeChat. Mieliśmy sytuacje, w których gotówka nie była w ogóle akceptowana. Aplikacja WeChat. WeChat. WeChat to znacznie więcej niż komunikator. To aplikacja od wszystkiego. W jednej apce masz komunikator, wiadomości, rozmowy głosowe i wideo, płatności telefonem, mini aplikacje do zamawiania jedzenia, wypożyczania rowerów, kupowania biletów, robienia rezerwacji i wielu innych rzeczy. Czy turysta potrzebuje WeChata? Nie jest obowiązkowy, ale bardzo ułatwia życie, szczególnie podczas dłuższej podróży. Problemem może być rejestracja. Często potrzebna jest weryfikacja przez użytkownika z już aktywnym kontem. My mieliśmy z tym trudność. Ciężko było znaleźć kogoś, kto mógłby nas zweryfikować, ale ostatecznie się udało. Dzięki WeChatowi mogliśmy komunikować się z osobami poznanymi podczas podróży, płacić, wypożyczać rowery, korzystać z samoobsługowej przechowalni bagażu. Obie aplikacje mają angielski interfejs, a elementy po chińsku można tłumaczyć automatycznie. Dron. Obowiązują surowe przepisy dotyczące dronów. Każdy dron trzeba zarejestrować, a latanie w pobliżu lotnisk, miast czy obiektów rządowych jest zakazane lub wymaga specjalnego pozwolenia. Drony są również monitorowane cyfrowo. Bez odpowiedniej rejestracji można narazić się na grzywnę lub konfiskatę sprzętu. Dlatego planując loty dronem w Chinach, warto dokładnie sprawdzić przepisy lokalne i zarejestrować urządzenie wcześniej. Nam nie udało się zarejestrować naszego drona. Strona była w języku chińskim i m.in. trzeba było mieć chiński numer telefonu. Zaryzykowaliśmy i zabraliśmy go z sobą, jednak w wielu miejscach baliśmy się go wyciągać, żeby nie zostać zlokalizowanym i żeby go nam nie zabrano. Były też miejsca, gdzie nie można było go w ogóle uruchomić.
Jeśli chcieliśmy coś nakręcić, często ukrywaliśmy się dla bezpieczeństwa lub rezygnowaliśmy z nagrywania. W Chinach kamery są praktycznie wszędzie, w miastach, na ulicach, w sklepach, parkach, a nawet w niektórych świątyniach. Monitorują ruch pieszych i pojazdów, pomagają w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa, a także wspierają systemy płatności mobilnych czy inteligentne miasta. Dla turysty to może być zaskakujące. Wszędzie czuć, że wszystko jest kontrolowane i obserwowane, co jednocześnie sprawia, że miasta są bardzo bezpieczne i zorganizowane. Hotele i noclegi. Większość hoteli rezerwowaliśmy jeszcze w Polsce, kilka znaleźliśmy na miejscu. Średni koszt noclegu dla 2 osób wynosił od 80 do 150 zł za noc, w zależności od standardu. Hotele w Chinach są zazwyczaj czyste i wygodne. Ważna jest lokalizacja, najlepiej blisko metra lub głównych atrakcji. Transport. Chiny to kraj ogromnych odległości, dlatego transport jest tam bardzo dobrze rozwinięty i zaskakująco sprawny. Między miastami doskonale funkcjonują szybkie koleje, które pozwalają w krótkim czasie pokonywać setki kilometrów. Bilety na pociągi można kupować za pośrednictwem serwisu Trip.com, co jest prostym rozwiązaniem dla turystów. My ściągnęliśmy oficjalną aplikację kolei chińskich i bilety kupowaliśmy bezpośrednio u przewoźnika. Link udostępniamy w opisie filmu. Przy dużych dystansach najlepiej korzystać z samolotów, które stanowią ważny element komunikacji krajowej. Na co dzień ogromnym ułatwieniem są taksówki, które w Chinach są wyjątkowo tanie, pod warunkiem, że korzysta się z odpowiednich aplikacji. Nie korzystaliśmy z tradycyjnych taksówek, ponieważ są one znacznie droższe. Zamiast tego wybieraliśmy Didi, czyli chiński odpowiednik Ubera zamawiany bezpośrednio przez aplikację Alipay. Podczas naszego pobytu skorzystaliśmy z przejazdów aż 58 razy. Koszt przejazdów wahał się od około 3 zł za krótkie trasy do maksymalnie 40 zł za bardzo długie przejazdy między różnymi miastami. Dzięki temu przemieszczanie się było wygodne, szybkie i bardzo przystępne cenowo. Jak byliśmy w Szanghaju, bardzo często korzystaliśmy z metra. Jest nowoczesne, świetnie rozbudowane i pozwala szybko oraz tanio dotrzeć niemal wszędzie w mieście. W Chinach wszędzie jest mnóstwo skuterów, które często poruszają się bardzo cicho i potrafią nadjechać z każdej strony. Dlatego szczególnie trzeba uważać na przejściach dla pieszych, nawet gdy mamy zielone światło. To ważna rzecz, o której warto pamiętać na co dzień. Jedzenie. Jedzenie w Chinach jest bardzo tanie, zwłaszcza jeśli korzysta się z ulicznych straganów i małych restauracyjek, których jest mnóstwo. My najczęściej jedliśmy obiady w cenie 10 do 12 zł, najtańszy makaron kosztował nas 6 zł, a najdroższy posiłek to około 20 zł na osobę. Często korzystaliśmy z pysznych napojów i deserów z miksue, najlepsze bubble tea, lemoniady i lody w śmiesznie niskich cenach 2 do 5 zł. To nasz codzienny mały przysmak podczas podróży. Dodatkowo warto próbować małych straganów i lokalnych targów. Czasem można trafić na super świeże owoce, smażone przekąski, grillowane mięso czy regionalne słodycze, których nie znajdziecie w restauracjach turystycznych. Pogoda. Chiny są ogromne, więc pogoda różni się między regionami, ale ogólnie najlepszym czasem na podróż jest wiosna i jesień. Wiosna, marzec-maj, idealna do zwiedzania wielu miast. Temperatury są przyjemne, a przyroda budzi się do życia. Świetnie zwiedza się m.in. Szanghaj, Pekin czy Chengdu. Jesień, wrzesień, październik. Uznawana za najładniejszą porę roku. Jest sucho, ciepło i bardzo komfortowo, szczególnie w północnej i centralnej części Chin. To idealny moment na Pekin. Wielki Mur, Xi'an czy parki narodowe. Lato, czerwiec, sierpień. Gorąco, wilgotno, monsunowe deszcze. Za to świetny czas na wyżej położone miejsca. Yunnan lub Tybet. Zima, listopad, luty. Szczególnie mroźna na północy Chin, to też czas festiwalu lodu w Harbinie. Jednak najlepszy czas na odwiedzenie Chin to wiosna lub jesień. Przydatne informacje. Jechaliśmy do Chin z pewną niepewnością, a nawet obawą, zastanawiając się, co nas tam spotka i jacy będą ludzie. Rzeczywistość jednak bardzo pozytywnie nas zaskoczyła. Podczas naszego pobytu poznaliśmy wielu niezwykle życzliwych i pomocnych ludzi.
Chińczycy, których spotykaliśmy na naszej drodze, byli bardzo otwarci, uśmiechnięci i chętni do pomocy, nawet mimo bariery językowej. Wielokrotnie doświadczyliśmy uprzejmości, co sprawiło, że czuliśmy się tam naprawdę mile widziani i zapamiętamy te spotkania na długo. W Chinach niewiele osób mówi po angielsku, ale nie stanowi to problemu. Chińczycy naprawdę chętnie pomagają. Wystarczyło, że włączyliśmy aplikację tłumaczącą i mówiliśmy do telefonu. Tłumaczenie działało natychmiast, dzięki czemu bez problemu dogadywaliśmy się z mieszkańcami. W Chinach emeryci prowadzą bardzo aktywne życie społeczne. Często można ich spotkać tańczących, ćwiczących tai chi lub grających w karty w parkach. To codzienny rytuał. Po prostu wychodzą na świeże powietrze, spotykają się ze znajomymi i spędzają czas razem. Parki i skwery są pełne życia, a starsi ludzie tworzą w nich prawdziwe społeczności. Widać, że dla nich to nie tylko ruch i zabawa, ale też sposób na kontakt z innymi i utrzymanie aktywności fizycznej i umysłowej. W Chinach używa się innych rodzajów gniazdek niż w Europie, jednak w większości hoteli standardem stają się też gniazda kompatybilne z europejskimi wtyczkami, więc nie trzeba dodatkowego adaptera. My nie mieliśmy z tym problemu, ponieważ we wszystkich hotelach, w których byliśmy, były dodatkowe gniazdka europejskie. W Chinach tłumy to codzienność. W metrze, na atrakcjach, w muzeach, na targach. Warto wychodzić wcześnie rano, kupować bilety online i zachować cierpliwość. Uwaga na elektryczne rowery i skutery, jeżdżą szybko i często po chodnikach. Toalety w Chinach potrafią zaskoczyć turystów. W wielu publicznych miejscach wciąż spotyka się tradycyjne toalety na kucaka, zwłaszcza na dworcach czy w mniejszych miejscowościach. W dużych miastach i hotelach są już nowoczesne toalety zachodnie, czasem nawet z podgrzewanym siedzeniem i automatycznymi funkcjami. W większości chińskich miast można znaleźć historyczne dzielnice, gdzie domy wyglądają jak z dawnych Chin. Wąskie uliczki, drewniane balkony, klasyczne dachy. W takich miejscach często można spotkać kobiety pięknie ubrane w tradycyjne stroje, co tworzy wyjątkową malowniczą atmosferę i pozwala poczuć klimat dawnych Chin. Jeżeli wybierasz się do Chin, przygotuj się na bycie celebrytą. W wielu miejscach Chińczycy chętnie proszą o wspólne zdjęcia z turystami. My wielokrotnie mieliśmy okazję pozować do wspólnych zdjęć, co było naprawdę zabawne i niezapomniane. Nasza 3-tygodniowa podróż po Chinach była pełna przygód i różnorodnych doświadczeń. Startowaliśmy samolotem z Pragi, do której z Łodzi przyjechaliśmy samochodem, a na miejscu przemieszczaliśmy się samolotami, szybkimi pociągami oraz taksówkami Didi, zamawianymi przez aplikację Alipay, tanio i wygodnie. Spaliśmy w 9 różnych miastach: Pekin, Makao, Shenzhen, Chengdu, Wuliguyan, Jiangjadzie, Gulin i Szanghaj, dzięki czemu mogliśmy odwiedzić zarówno największe metropolie, jak i mniejsze miasteczka oraz niesamowite regiony takie jak Jiangjadzie. W trakcie podróży korzystaliśmy z wielu atrakcji, kupując bilety. Park Narodowy w Jiangjadzie, Grand Canyon, spacer po Via Ferracie i przejazd Tyrolką, Smocze Góry w Chengdu, park w Shenzhen, chiński mur, rejs statkiem w Szanghaju, zoo z pandami oraz muzeum figur woskowych. Łączny koszt całego wyjazdu wyniósł nas około 8500 zł na osobę, co przy tak bogatym programie jest naprawdę bardzo niską kwotą w porównaniu do zorganizowanych wycieczek z biur podróży. Najbardziej zachwyciły nas mniejsze miejscowości i mniej znane regiony, które trudno zobaczyć na typowych wyjazdach z biurem. Podsumowując, była to podróż pełna wrażeń, różnorodnych doświadczeń i niezapomnianych widoków. Bardzo tanio, wygodnie i w tempie dopasowanym do nas, a każdy dzień przynosił nowe przygody. Podróżowaliśmy tylko z plecakiem, jednak często mieliśmy też dodatkową torbę. Co ciekawe, w azjatyckich liniach lotniczych nikt na to nie zwracał uwagi, a dodatkowo na lotniskach nie musieliśmy czekać na bagaż, co znacznie ułatwiało podróż i dawało dużą swobodę w planowaniu wyjazdu. Na zakończenie naszej podróży możemy powiedzieć jedno. Jesteśmy bardzo zadowoleni i oczarowani Chinami. To ogromny, różnorodny kraj, który wymaga dużo czasu, by go naprawdę poznać, dlatego chętnie wrócilibyśmy tam ponownie i z całego serca polecamy wyjazd do Chin każdemu, kto lubi odkrywać świat. Jeśli podobała Ci się nasza relacja i chcesz zobaczyć więcej podróży, praktycznych wskazówek i inspiracji z różnych stron świata,
zasubskrybuj nasz kanał, zostaw łapkę w górę i napisz komentarz. Każda reakcja bardzo nas motywuje i pomaga nam dzielić się kolejnymi przygodami.